No, to właśnie wracam z Polski. Ale piękny dzionek dzisiaj mamy. Słoneczko świeci, ptaszki śpiewają, rowerzyści rowerują. A tu piechu jest w ogóle. Hej piechu! O, tu jest. O, hello! Ale on tu ciągle siedzi zawsze. Obserwuje dzielnica. Co za gościu. No to mamy dorosłe życie pod tytułem odbieranie poczty świeżo po przyjeździe. Mamy też otworzyłam, bo byłam najbardziej przestraszona. Bo tak, to jest takie, że jak nie masz ubezpieczenia, bo to jest, no, to niedobrze, jak nie masz ubezpieczenia. To musisz albo im udowodnić, że nie potrzebujesz. No, tyle, że ja zakończyłam moją współpracę z agencją, która okazało się, że nie miałam wykupionej ubezpieczenia. To było głupie z mojej strony dosyć. Tylko piszą mi o tym, że co? Że muszę założyć i że będą powiadomieni o tym. A w agencji mnie straszyli, że będę płaciła miliony monet. Także nie ufajcie agencjom. Co? Bank. Co mamy z banku? Nic nie rozumiem. Będę musiała sobie przetłumaczyć. Ubezpieczenie. Z tego. CZ-a. To założę się, że będzie potwierdzenie tego, że mam ubezpieczenie założone. Mam nadzieję. No, chyba, że od 19 chyba 24 grudnia mam tego ubezpieczenie. No jesteśmy in the house. Jest Antonio, mój ziomal. Ośmiornica. Yo. I wata cukrowa też jest. Fajna, nie? I ten jest gościu. Napalona wydra. Hej. Wróciłam do domu. Z domu do domu. Ogólnie jestem na deficycie snu takim konkretnym. Także mój stan jest taki lekko ścięty, ale pomyślałam sobie, że czasem taki stan jest najlepszy do takich rozkmin życiowych, więc stwierdziłam, że nagram filmik sobie o moim pobycie w Polsce i powrocie tutaj. Bo pojechałam do Polski na święta i Nowy Rok. I było fajnie, fajnie było. Ale ten raz różnił się od tych poprzednich razów tak konkretnie. Dużo się nie zmieniło, ale w chuj się zmieniło. Głębokie, co? No zmieniło się. Zmieniło się. Ja się zmieniłam. Moi znajomi się zmienili. Rodzina się zmieniła. Ale tak... Wszystko jakby nabrało dla mnie kompletnie innych barw. To jak odbieram ludzi i jakby rzeczywistość. Czuję, że przebyłam taką konkretną drogę. Dobrą drogę. W sensie czuję, że idę w dobrym kierunku. Tym razem, będąc w Polsce i będąc tutaj, w Holandii, czuję się, jakbym miała dwa domy. Czajcie to?
W sensie dla mnie to jest mega, mega akcja. Bo ja zawsze wychodziłam z przeświadczenia takiego, że nie mam swojego miejsca. I w sumie to nigdzie nie pasuje. Wszystko jest jakby na siłę robione. Według mnie. I tego, w jaki sposób żyję. Jeśli chodzi o rodzinę, czy o znajomych. Zawsze czułam taką powinność. Zawsze czułam takie parcie na szkło. Takie parcie na szkło silne. Praca. Oj, praca to była akcja. A za każdym razem, jak teraz przyjeżdżam do Polski, stąd do Polski i z powrotem, czuję się, jakbym dosłownie miała level up. Jak w grze. Jakbym zyskiwała nowe skille i otwierała nowe drzewka rozwoju. Nigdy nie spodziewałam się, że znajdę się w takim miejscu, tak jak teraz. Czuję się taka wolna. Jestem wdzięczna. Jestem wdzięczna. Za to, jaką mam rodzinę. Jaka by nie była. To mam rodzinę, która mnie wspiera. Za moich znajomych, którzy byli, są i będą. Przyjaciół. A widzicie, jak mieszkałam w Polsce, w ogóle nie wiedziałam tego, nie czułam tego. W Polsce czułam, jakbym była takim kosmitą dosłownie. Jest to oczywiście wynik wielu rzeczy, które się przydarzyły w moim życiu i jakby szereg niefortunnych wydarzeń, które doświadczyłam, które szanuję również, bo gdyby nie one, to nie byłabym tą osobą, którą w tej chwili jestem. Teraz, będąc tutaj, mieszkając tutaj, w moim mieszkaniu, podwójne szczęście. Wracam tutaj, do mojego ukochanego. Do mojego azylu. Spokoju. Codzienności. Ciszy. Takiego miejsca rozwoju, myślę też. I widzicie, zawsze coś takiego chciałam. Co musiałam zrobić, żeby to osiągnąć? Iść drogą, którą życie mi wyznacza. Po prostu. Być wodą. Jak to mówił Bóg. Zebrało mi się na nostalgię, więc streszczę wam trochę dzielenie się emocjami. I ścieżką przez te niecałe 2 lata. A zaczęło się od tego.
zrobił obiad. Moje serce. Dziura mi zaraz wybije. O. Was macht auf Geburtstag? Chciałabym od samego początku, od samego wyjazdu po prostu relacjonować moje przeżycia, podróż całą i zobaczyć, jak to jest. Już 1,5 godziny. Czekam na telefon od kierowcy. Stresuję się, ale jestem podekscytowana. Czuję się jak ta woda. Czuję się jak... że jest wiatr, że po prostu faluje i jakoś sobie istnieje. Mam taką ciągotę do wrażeń. W sensie nie chodzi o imprezy i tak dalej, o wrażenia, takie doświadczanie namacalne, takie doświadczanie życia. Czy jechanie gdzieś, czy poznawanie nowych ludzi, czy poznawania nowej kultury, środowiska, miejsca. To są takie bodźce, które budzą we mnie to, kim jestem, to, kim ja bym chciała być. Dobra, wy za szybko, kurwa, to robicie. Plaster miodu! Same się plaster miodu. No nie, bo jak tam pszczoły. Śliwka! Śliwka. Sałata! No ja Tukan! Ej, jak ty to robisz, Ej, kurwa? sprawdź to. Ja tak się przechwalałam, że już wiem, gdzie idę. Nie, ja nie wiem, gdzie idę. I w życiu, i kurwa, teraz nie wiem, gdzie idę też. Widzicie, taka ze mnie filozofka. Musisz sobie... Marzenia się nie spełniają. A tu o. I cyk. O, cyk, cyk. Wyjście ze strefy komfortu. To jest w ogóle... To jest moje motto całego mojego wyjazdu aktualnie. Ale jak to buduje, w sensie tak... daje taką pewność siebie. Czujesz taka zaradna. Potrafisz sobie ułożyć wszystko w ten sposób, że może być coraz lepiej. Ja jednocześnie nie mam żadnych oczekiwań, ale z drugiej strony mam jakieś takie założenia. Bardzo dużo zależy od tego, jak się czuję, co chcę osiągnąć, a mój cel aktualnie jest taki, żeby stać się bogatą i zostać supergwiazdą. Zapamiętajcie moje słowa. Dreszczyk emocji, który miałam z samego początku, minął. Minął. W sensie już jakby emocje opadły. Jestem już tu od marca. 5 miesięcy tu jestem. Miałam po 6 miesiącach wracać do Polski. Co się na to nie zanosi. Trzeba korzystać z pogody. Póki nie zacznie padać znowu. Ludzie są zupełnie inni niż myślimy. I to jest fajne. Chodzi mi o to, żeby nie kierować się uprzedzeniami, będąc tutaj i widząc, jak ludzie się zachowują. Również zauważam stereotypowe zachowania różnych nacji, które dodają uroku wszystkiemu. Jak jestem Polką, moja głowa jest taka zamknięta w takim pudełku, polskim pudełku. Co mam na myśli mówiąc o tym?
To jest takie wyjście z tego pudełka i zobaczenie, że są inne pudełka i w nich są i też inni ludzie. Jest też przestrzeń jakby pomiędzy tymi pudełkami. Jakbym nie podjęła decyzji bardzo, nie wiem, nierozsądnej czy rozsądnej, ryzykownej na pewno, żeby tu przyjechać, to straciłabym to wszystko, o czym tu się dowiedziałam. Nie uzyskałabym tego doświadczenia, nie poznałabym tylu ludzi wartościowych. No. I na razie tak to leci. A będzie tylko lepiej. Wesołego Nowego Roku. Życzę Wam, żebyście nie bali się spełniać swoje marzenia. Żebyście odnaleźli siebie. Przebijajcie granice. Bo to